Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj parę słów o nawłoci. Piękny, słoneczny dzień. Idealnie do pracy na łące. To, co za mną widzicie, to jest wszystko nawłoć. Nawłoć kanadyjska. Niestety, jest to bardzo inwazyjny gatunek i należy go eliminować. Z przestrzeni. Tam, gdzie został, gdzie nie kosimy traw, gdzie no, te łąki są zaniedbane, on opanowuje całe połacie łąk i giną wszystkie inne rośliny, zioła rodzime. Ta różnorodność, ona po prostu ginie na takich właśnie powierzchniach, więc staramy się, jedyną walką właśnie z nawłocią jest koszenie tej nawłoci 3-4 razy do roku. Systematyczne koszenie i wtedy jest szansa, że ona będzie stopniowo zanikała. Nawłoć, ona posiada bardzo taki rozbudowany, inwazyjny system korzeniowy, co pozwala jej na zabieranie innym roślinom przestrzeni życiowej. Nawłoć całkowicie jedynym pożytkiem z nawłoci jest miód, tak? Pszczoły potrafią zebrać z tej nawłoci pożytek, a poza tym nikt tej nawłoci, żadne pasożyty, żadne inne stwory, nikt tego nie użytkuje. Najprawdopodobniej jest to genetyk stworzony po to, stworzony i rozsypany, bo ja to obserwuję od kilku lat, rozsypywany razem z tym wszystkim, co się sypie z nieba, w celu pozbawienia właśnie przestrzeni dla innych roślin, ziół przede wszystkim, tak? Bo te nasze gdzieś tam rodzime zioła, one niestety przy nawłoci nie mają szans. Nawłoć wypiera z roku na rok. Ta przestrzeń jest coraz to bardziej zabierana, jest coraz to gorzej i gorzej. Więc kośmy, wyrywajmy, pozbywajmy się tej nawłoci. Ona i tak jest na tyle inwazyjna, że ona nie zniknie. Ale starajmy się pozbywać tej nawłoci ze własnej przestrzeni. Tam, gdzie widzicie u siebie nawłoć, należy jak najszybciej zadziałać. Są środki chemiczne oczywiście, no właśnie. Ja myślę, że po to ona w ogóle została tutaj, że tak powiem, zaaplikowana nam, żebyśmy używali te właśnie środki chemiczne do pozbycia się tego cholerstwa, jakim jest nawłoć. Ale wiadomo, środek chemiczny, no to później mamy ziemia przez najbliższe 100 lat, czy tam ileś 10 lat, kilka dekad, ona jest już praktycznie skażona. Także ja u siebie absolutnie nie używam żadnych środków chemicznych. Nie używam nic poza koszeniem, regularnym koszeniem. Jak widzicie, zobaczcie, w ostatnim roku, ostatnie 2 chyba lata, ta część tej mojej, tej mojej łąki, czy tam nie była należycie wykaszana. I ta łąka po prostu, no tracę tą łąkę, tak? Tracimy ją, więc za chwilę przystępuję do działania. Mało czasu, tak? 1-2 koszenie jeszcze w tym roku może mi się uda zrobić. Na pewno jedno, bo w tej chwili zaczynam dzisiaj. Ale mówię, następny rok będę się starał nawet tą część tutaj utrzymywać na poziomie trawnika takiego dywanowego, żeby całkowicie wyeliminować z tej przestrzeni tą nawłoć, żeby inne rośliny, inne gatunki miały szansę zaistnieć później
jak ta właśnie cała nieszczęsna nawłoć zniknie tutaj z mojej przestrzeni. Także mówię, nawłoć pożytek jedynie dla pszczół, poza tym jakieś tam może nalewki, ale z tym, że to też ta kanadyjska nawłoć to jest genetyk, według mnie to jest genetyk. Nie jestem jakimś tam fachowcem, jeśli chodzi o botanikę, o roślinność. Zresztą fachowcy to też w tej chwili nie powiedzą prawdy, bo gówno wiedzą. A jak nawet wiedzą, to nie powiedzą, bo takie są czasy, więc co nam pozostaje? Zostaje nam albo kosić, albo chemia. Chemia w moim przypadku nie wchodzi w grę. U mnie na mojej posesji nie ma, na mojej ziemi nie ma żadnej chemii, nie będzie żadnej chemii, więc tylko i wyłącznie mechaniczna eliminacja tej rośliny, jaką jest nawłoć. Fajnie. Zapraszam do komentowania, może macie jakieś doświadczenia, własne doświadczenia, przemyślenia, jeśli chodzi o nawłoć. I cóż, subskrybujcie kanał, lajkujcie, zostawcie te wszystkie pierdoły. Miło będzie, że ktoś tam to może obejrzy, komuś się to przyda, może się komuś nawet to spodoba. Także tak to mniej więcej wygląda. Świerszcze. Nie wiem, czy słychać, czy nie słychać. Świerszcze, jeszcze raz świerszcze. Z serdeczności. Bywajcie, ja się zabieram za koszenie. Może jeszcze tam później na koniec coś się odezwę, bo szkoda mi po prostu dnia. Fajna pogoda, trzeba ją wykorzystać chyba 2 dni czy 3, znowu później deszcze 3 dni, więc no lato jest jakie jest chłodne lato i co najgorsze bardzo wilgotne.